Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam objaw uszkodzenia alternatora. Zobaczcie, teraz na postoju, bez włożonego kluczyka, czyli bez zapłonu, bez uruchomionego silnika, napięcie na akumulatorze 12,47 V. U mnie jest alternator uszkodzony do wymiany. Można go regenerować, ale taniej jest po prostu kupić drugi i tyle. Gdy włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę tylko do zapłonu, to nie świeci się ikona na wyświetlaczu ładowania. Ale po około 3 sekundach uruchamia się wspomaganie kierownicy, a nie powinno. I w tym momencie na zapłonie mogę spokojnie sobie kręcić kierownicą. Czyli wspomaganie działa na zapłonie. Czyli trzeba wymienić albo dać do regeneracji alternator. Zobaczcie teraz jedną rzecz. Napięcie na akumulatorze widać, że niższe. Wspomaganie kierownicy dosyć dużo bierze i cały czas pracuje. A tak być nie powinno. Wspomaganie dopiero powinno się w Oplu Astrze 2 włączyć, gdy uruchomi się silnik. Oraz, co ważne, na zapłonie powinna być ikonka ładowania. Ona jest tutaj niedziałająca. Nie jest to wina bezpieczników i można tak kilkukrotnie, za każdym razem uruchamia się wspomaganie. Nie jest to wina bezpiecznika od wspomagania, który się znajduje pod kierownicą, ostatni w górnym rzędzie, ani też głównego bezpiecznika, który znajduje się w komorze silnika, czyli tutaj wśród bezpieczników. Wszystko jest w pełni sprawne. Po prostu uszkodzony jest alternator. Jak widać, napięcie wraca. Gdy wyciągniemy kluczyk, wspomaganie nie działa. Oczywiście stan płynu, wszystko jest w najlepszym porządku. Są dwie opcje. Najczęściej jest to uszkodzony alternator, który można naprawiać. Być może to jest regulator napięcia, diody lub inne elementy. Albo oczywiście sterownik wspomagania kierownicy. Ale najczęściej jest to wina alternatora. Wymiana alternatora mojego na inny, ale w pełni sprawny, rozwiązuje całkowicie problem i ikona ładowania na liczniku już się pojawia, a wspomaganie nie działa na zapłonie. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Tylko zamontuję drugi alternator. Ok, alternator podmieniony, podłączone przewody. Podejdziemy sobie teraz do autka. Kluczyk włożymy, przekręcimy i proszę zobaczyć, ikonka ładowania już jest i wspomagania nie słychać. Problem rozwiązany. Czyli jak będziecie mieli problem tego typu, no to trzeba wymienić alternator, ewentualnie dać go do regeneracji, ale podmiana to jest najszybsza rzecz. Alternator używany jest tani, więc to jest najszybsze rozwiązanie. Jeszcze tak na sam koniec przejechałem około 20 km. Wszystko działa bez najmniejszego problemu po wymianie alternatora. Po prostu wszystko jest w najlepszym porządku, tak więc jeżeli będziecie mieli dokładnie ten sam problem, to nie bawcie się w żadne inne kombinacje, tylko po prostu wymienić alternator na inny i problem, oczywiście na inny sprawny, może być używany i problem będzie z głowy. Ewentualnie swój alternator oddać do elektromechanika, do serwisu zajmującego się alternatorami i oczywiście tam podczas diagnostyki zweryfikują, co jest problemem. Ale najtaniej jest alternator używany, 50 do 100 zł. Kupić, podmienić. Film jak wymienić jest na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Dziękuję Wam za uwagę. Problem rozwiązany i to mnie cieszy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć!